Dzień dobry, Magdalena Sejp, firma Tekset Poland. Chciałam Państwa zaprosić na dzisiejszy live show, ale zanim przejdziemy do głównej prezentacji, pokażemy Państwu 1,5-minutowy film, w którym przedstawimy, w jakich codziennych sytuacjach możemy użyć produkty oferowane przez Tekset Poland. Zapraszam. Witamy Państwa ponownie. Witamy. Jest ze mną specjalista od wizerunku, Łukasz Kielban, twórca Czasów Dżentelmenów. A ze mną jest Magdalena Sejp, specjalistka od odzieży korporacyjnej i upominków biznesowych. W Tekset Poland jestem odpowiedzialna za 3 marki: James Harvest i Frost oraz Sagaform. I dzisiaj chciałabym z Łukaszem porozmawiać o odzieży biznesowej, odzieży reklamowej, która wiemy, że jest bardzo ważną częścią kampanii i strategii marketingowej firm, jest formą komunikacji zewnętrznej z klientem, z potencjalnym klientem, a także przede wszystkim jest ważna w budowaniu pozytywnego wizerunku w oczach naszych klientów. Tak, musimy sobie zdawać sprawę, że strój pracownika to nie jest tylko odzież ochronna, czy odzież, nie wiem, którą musimy oznakować jakoś, ale to też jest odzież, która jest jakimś komunikatem wysyłanym przez markę do swoich odbiorców, czyli buduje w pewnym sensie wizerunek marki. Dlatego jeśli pracujemy na wizerunek, to również tym ostatnim zapiętym guzikiem będzie strój pracowników. Tym bardziej, że pracownik jest przede wszystkim bardzo często tym pierwszym kontaktem firmy z klientem, a właściwie klienta z firmą. Także najważniejsze jest, jak pracuje, jak się prezentuje, bo to pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Tak. Chcielibyśmy przedstawić Państwu 4 propozycje, 4 stylizacje. Będziemy się koncentrować na tym, jak je dobrać, w jakich sytuacjach one się świetnie sprawdzają. Ja też skoncentruję się na formie znakowania, na umiejscowieniu tego znakowania i każdy taką stylizację chcielibyśmy zamknąć setem upominkowym, taką sugestią oraz delikatnym giftem, jak można wzmocnić jeszcze ten przekaz reklamowy dla naszego klienta. Tak, postaramy się tutaj nie tylko prezentować produkty, ale także przekazać wiedzę merytoryczną, która pomoże dobrać odpowiednie elementy garderoby do odpowiednich sytuacji i do tego komunikatu, które by były spójne z zamierzeniem marki. Ja jeszcze zaznaczę, czym różni się odzież biznesowa i reklamowa od odzieży, którą możemy znaleźć w sklepach. To przede wszystkim tym, że jest ona przygotowana do znakowania, czyli ma specjalne podejścia, rozpięcia pod maszyny hafciarskie i pod drukarskie, czyli nie niszczymy tych warstw, które ta odzież posiada. Jest dostępna w dużych ilościach na magazynach, jest to odzież stokowana, także nie ma problemu tutaj z dostępnością. Jest osiągalna w wielu rozmiarach, no i przede wszystkim jest klasyczna.
Tak, właśnie Magda zwróciła tutaj uwagę na bardzo ważne rzeczy. Tutaj kłania się klasyka w modzie, klasyka w stroju i ubiorze, ponieważ kiedy wybieramy jakąś identyfikację wizualną dla swoich pracowników, chcielibyśmy, aby te ubrania były również dostępne za wiele sezonów i dlatego klasyczne rozwiązania, które stosujemy prywatnie od wielu dekad, będą się idealnie do tego nadawały, nie wyjdą z mody, nie będą jakimś udziwnieniem za kilka lat, które spowoduje, że będziemy musieli nagle wymieniać wszystkie ubrania, które do tej pory zakupiliśmy. Tym bardziej, że pracownicy rotują w firmach, więc jest to bardzo ważne, żeby utrzymać ciągłość wybranej kolekcji. Tak. To może... Zanim przejdziemy jednak, tylko przypomnę, że to jest webinar, prezentacja na żywo, więc serdecznie prosimy o wyrozumiałość, gdyby coś poszło nie tak w międzyczasie. Jednocześnie chciałbym z wielką przyjemnością powiedzieć, że podczas tej prezentacji odbędzie się konkurs. I bardzo prosimy, żebyście zwracali szczególną uwagę na to, co mówimy, ponieważ będzie to istotne. W pewnym momencie tej prezentacji pojawi się pytanie konkursowe od naszego gościa specjalnego i do wygrania będzie, uwaga, będą 3 wejściówki na konferencję I Love Marketing oraz 20 upominków dla pierwszych osób, które na czacie odpowiedzą na nasze pytanie. Więc polecamy trzymać rękę na pulsie. To może przejdziemy w takim razie do pierwszej prezentacji, do pierwszej stylizacji, a mianowicie strój formalny. Łukasz, czyli co to jest strój formalny, co zawiera, co go charakteryzuje? Strój formalny zazwyczaj kojarzymy z garniturem, koszulą, może też krawatem. Będzie typowy dla zawodów wyższego szczebla, dla pracowników wyższego szczebla, ale także dla naszych pracowników, którzy mają kontakt z klientami docelowymi, którzy oczekują potraktowania na najwyższym poziomie. I tutaj właśnie mamy takie bardzo klasyczne rozwiązanie, które... Zapraszam w takim razie, żeby pokazać naszego pierwszego modela, który ma na sobie właśnie ten strój. Tak, i tutaj mamy to klasyczne rozwiązanie, czyli klasyczny granatowy garnitur w kroju, który z powodzeniem byśmy mogli zastosować prywatnie, krój, który się nie zmienia od wielu dekad i na pewno będzie wspierał ten przekaz taki bardziej oficjalny naszej marki. Nasz model ma na sobie koszulę z kolekcji James Harvest. Jest to koszula bawełniana. Ja chciałabym się skoncentrować właśnie tutaj na tej koszuli, ponieważ jej skład to czysta bawełna, natomiast jest ona potraktowana specjalną obróbką termiczną, a mianowicie w jej włókna wprowadzone są cząsteczki zawierające specjalną chemiczną substancję, która odpycha brud, jakiekolwiek płyny oraz bakterie. To też bardzo wpływa na funkcjonalność, zresztą za chwileczkę to zademonstrujemy. To może przejdźmy do detali, bo tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak ta koszula została skonstruowana, bo nie jest to najprostszy krój, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Tutaj jak uda nam się zrobić zbliżenie na koszulę, dziękuję bardzo. I tutaj możemy zwrócić uwagę na to, że karczek tej koszuli jest dzielony, dzięki czemu ona o wiele lepiej układa się na barkach, na plecach i nie marszczy się tak. Dlatego jest to rozwiązanie, które możemy spotkać w koszulach wyższej jakości. A propos wyższej jakości, to ja poproszę o zademonstrowanie w tej chwili. Na tej koszuli wylejemy kawę i zobaczymy, że ona rzeczywiście nie absorbuje absolutnie płynu, czyli jakikolwiek wypadek przy pracy, gdziekolwiek jesteśmy na lunchu biznesowym czy spotkaniu, cokolwiek nam się wydarzy, to tak naprawdę jesteśmy bezpieczni, ta koszula będzie zawsze czysta i będziemy wyglądać wspaniale. Co ważne, ten materiał jest również, dzięki tej tutaj nanotechnologii, materiał jest odporny na jakiekolwiek zagniecenia, czyli na stanowiskach, gdzie mamy dużo spotkań, przemieszczamy się, mamy na sobie marynarkę, czysta bawełna, no jest narażona na zagniecenia i ona się bardzo często mocno gniecie. W przypadku tej koszuli są one zniwelowane do absolutnego minimum, także właściwie po całym dniu przemieszczania się i ruchu wyglądamy wspaniale i świeżo. Tak, przyda się to na pewno w gastronomii, ale pewnie też w innych zawodach. Ja w ogóle jestem pełen podziwu dla tej tkaniny. Kiedyś tego typu cechy kojarzyliśmy ze sztucznymi tkaninami, ale one z kolei nie były najlepsze przy noszeniu na ciele, gorzej przepuszczały wilgoć i komfort był jednak obniżony. Tutaj mamy do czynienia z bawełną, czyli tym szlachetnym materiałem do koszul. I co więcej, już kilka razy podczas prób dzisiaj oblaliśmy tą koszulę kawą i nadal na niej nic nie widać. Wygląda idealnie. Tak.
Chciałabym teraz zaprosić Państwa na drugą prezentację, to znaczy naszą stylizację damską. Nasza modelka ma na sobie koszulę również z kolekcji James Harvest i Frost. No i Łukasz. Jest to nadal bardzo klasyczne rozwiązanie. Zdecydowanie obniżyliśmy tutaj poziom formalności, czyli będziemy skracać dystans wobec klienta. Mamy tutaj dużo więcej luzu. To jest taki strój, który byśmy sami założyli do niezobowiązującej pracy, powiedzmy na tym niższym szczeblu formalności, ale też wieczorem, po pracy, w weekend. Zatem jest to coś, co chętnie byśmy założyli także poza miejscem pracy, gdyby to był upominek dla na przykład klienta albo pracownika. Koszula jak najbardziej klasyczna, spodnie w stylu chino, czyli coś pomiędzy jeansami a spodniami do garnituru. Myślę, że jak najbardziej wpisuje się w dzisiejsze trendy. To, co wspomniałeś o jeansie, to ta koszula jest też czystą bawełną. Jest ona imitacją jeansu, więc nadaje tego stylu casual lekkiego. Z domieszką 5% lycry, więc fajnie pracuje dopasowuje się i pracuje ta koszula i ten materiał z ciałem. I może powiem coś a propos znakowania. Koszulę zdecydowanie polecamy znakować metodą haftu. Poproszę o zbliżenie na materiał, na naszą koszulę. Mamy tutaj dużo możliwości. Klasycznym jest oczywiście lewa pierś, ale także znakujemy kołnierzyk, rękawy, a także jest opcja znakowania mankietów poprzez delikatną metkę tkaną z logo firmy. Jest to coś bardzo subtelnego, ale świetnie się sprawdza, bo nawet gdy mamy marynarkę, to mimo wszystko ten mankiet widać. Tak, takie znakowanie na mankiecie czasem się też wykorzystuje w prywatnych celach, gdy się zamawia koszulę, chciałoby się umieścić tam własne inicjały. A ja tutaj chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jeden detal, mianowicie kołnierzyk. Poproszę o zbliżenie i jest tutaj zastosowane bardzo ciekawe rozwiązanie zwane Hidden Button Down. Jest to guziczek, który pozwala przypiąć ten kołnierzyk, aby on się nie poruszył, nie zmienił swojej pozycji, dzięki czemu cały czas będzie wyglądał bardzo dobrze. Zatem pracownik nie musi się przejmować tym, czy ten kołnierzyk jakoś się nie wygnie, a jednak nie widać go, czyli nie obniża on stopnia formalności naszej koszuli. I tutaj w ofercie jest wiele koszul z tym rozwiązaniem i warto je rozważyć, jeśli chcielibyśmy, aby ten element był również dopięty na ostatni guzik, że tak powiem. Z tego zestawu możemy zrobić zestaw upominkowy, reklamowy albo tak zwany onboarding, czyli tak. Zestaw, który otrzymuje pracownik przy zaangażowaniu do pracy. Ewentualnie też może to być zestaw upominkowy, który wręczamy na wyjeździe integracyjnym albo gdy wręczamy swojemu klientowi. Albo zestaw, który dostaje pracownik jako wyposażenie, jako uniform do danego swojego stanowiska pracy. Chciałabym, żebyśmy pokazali teraz taką propozycję upominku. Mamy tutaj koszulę klasyczną oraz dodatek, skoro mówimy tutaj o bardziej formalnym zestawie, no to zdecydowaliśmy się na dołożenie kamieni do whisky, czyli kamieni, które służą do schłodzenia tego trunku bez użycia lodu, dzięki czemu on nie zostanie rozwodniony. Jest to świetna spójność, bo jest to wyjątkowa koszula z takim nietypowym, wyszukanym prezentem. Tak, pozwoli się wyróżnić na pewno. Co ważne jest, w dzisiejszych czasach ogólnie prezenty powinno się wręczać osobiście. Niestety czasy obecne nam na to nie pozwalają, więc zalecamy wysyłanie. Jeżeli wysyłamy to do swoich klientów, zwracajmy uwagę na delikatne personalizowanie tego produktu, czyli poprzez logo, haft, czy znakowanie na przykład na tych kamieni grawerem. To też wzmocni połączenie i kontakt z klientem, no i klient doceni, że jest to spersonalizowany prezent. Od siebie może dodam, że taki liścik ręcznie napisany na pewno zrobi ogromne wrażenie. Jedną rzecz tylko chciałbym tutaj dodać. Jeśli mówimy o stroju formalnym, warto zwrócić uwagę na rozmiar, który dobieramy. Magda wspominała o tym, że mamy tutaj sporą rozmiarówkę i warto przyłożyć się, aby rozmiar został dobrany idealnie do naszego pracownika, aby nie wyglądał, jakby nosił ubranie po starszym lub młodszym bracie, a jednak żeby to funkcjonowało tak, jakbyśmy chcieli, tak jak nasza marka, jak najlepiej. Dziękujemy. Poprosimy w takim razie przejdziemy do drugiej stylizacji, czyli strój codzienny. Casual Smart Business. Czym się charakteryzuje? Pokażmy naszego modela. Mamy tutaj strój zdecydowanie już luźniejszy, nadal spodnie w stylu chino, które dodają tego luzu, jednak to jest nadal klasyka. Koszulka polo jest także klasyczna, przez to, że mamy tutaj kołnierzyk i plisę z guzikami. Nie jest to
zupełnie luźno-sportowy strój, a jednak przyda się wszędzie, gdzie chcemy zaznaczyć, nie wiem, młodzieżowość marki, luz, brak tego dystansu wobec klienta, wobec odbiorcy, ale tak samo przyda się świetnie na wszelkich wyjazdach integracyjnych. To polówka z kolekcji James Harvest. Jest to mieszanka bawełny z lajkrą. I tu bym chciała się na chwileczkę zatrzymać a propos struktury bawełny i mieszanek, ponieważ wiem, że bardzo często boimy się łączenia bawełny z jakimś domieszką sztucznych włókien. Często klienci zaznaczają, żeby ona była czystą bawełną, czy żeby polówka lub t-shirt był czystą bawełną, ale proszę się nie bać tych mieszanek, dlatego że i ważne jest to, co mieszamy z bawełną. Jeżeli jest to lajkra, jest to przeważnie jakiś niewielki procent, wpływa to na to, że ta polówka czy ten t-shirt się bardziej dopasowuje do sylwetki, bawełna jest bardziej elastyczna. Jeżeli jest to mieszanka z elastanem, najbardziej popularnym, wpływa to na to, że ta bawełna jest bardziej mięsista. Jeżeli jest to wiskoza, bardziej trwała, więc tak naprawdę ważne jest gdzie chcemy użyć tej odzieży i jaką ma pełnić funkcję. Co ważne, często bawełna z domieszką można ją sprać w wysokich temperaturach i dużo częściej, wtedy ona się nie odkształca, co też jest ważne w momencie, kiedy ubieramy pracownika. On musi wyglądać zawsze dobrze. Czuć się dobrze. I czuć się dobrze. Zapraszamy Hanię, naszą modelkę, która ma wersję damską do tej stylizacji. I tutaj również mamy podobne rozwiązanie, czyli spodnie chino i koszulka polo, ale dodaliśmy do tego bluzę, bluzę z kapturem, taką sportową, aby pokazać, jak taki drobny element może jeszcze bardziej obniżyć ten poziom formalności. Idziemy tutaj już zdecydowanie w kierunku sportowym i tutaj chcemy podkreślić w ten sposób, że zabawa takimi drobnymi detalami pozwala nam jeszcze lepiej umieścić ten strój na odpowiednim stopniu formalności, jaki nasza marka chciałaby prezentować. Znakowanie w tym przypadku to jak najbardziej haft. Im wyższa jest gramatura, tym znakujemy właśnie w sposób haftując. Haft też wpływa na wyższą poszczegalność danej odzieży, więc to też jest ważne, w jakim momencie i co chcemy uzyskać. Tutaj warto dodać, że to jest klasyczne rozwiązanie marek odzieżowych, czyli na przykład takie drobne logo na piersi będzie nawiązywało do tych ubrań, które sami byśmy kupili w sklepie. Zatem możemy w ten sposób wykorzystać ten element i jeszcze bardziej zachęcić osobę obdarowaną takim strojem czy pracownika do tego, żeby nosić te koszulki. Ten zestaw również pakujemy w prezent, robimy zestaw upomynkowy. Bardzo proszę o pokazanie takiej propozycji. Tak, mamy tutaj klasyczną koszulkę polo oraz butelkę. Butelka to kolekcja Sagaform Hot and Cool, czyli jest do wykorzystania zarówno do ciepłych napojów, jak i do zimnych, czyli właściwie funkcjonuje cały rok. Przydaje się na wszystkie wyjazdy. Jak widzicie, staraliśmy się, aby te zestawy upominkowe były spójne, czyli mówimy tutaj o stroju bardziej sportowym, również gadżet, który dobraliśmy, ma być bardziej sportowy, żeby to razem tworzyło jakiś konkretny przekaz. I w tym miejscu chciałem zwrócić tutaj uwagę na ważny aspekt, ponieważ koszulki polo są jednym z najpopularniejszych elementów garderoby, na które się decydujemy, żeby je oznakować. Musimy zdawać sobie sprawę, że to też musi być spójny przekaz, czyli najważniejsze jest nie, żeby iść w tym kierunku, którym idą marki najczęściej, ale sami powinniśmy przemyśleć, co nasza marka chce komunikować, jak chce, żeby byli odbierani jej pracownicy albo nawet te gadżety, którymi obdarowują innych i dopiero na tej podstawie wybierać poszczególne elementy. Tym bardziej, że ofert na rynku jest bardzo dużo jest konkurencji, także jest to też bardzo fajna forma, żeby się odróżnić i jednak przyciągnąć tego klienta właśnie do nas. Tak, ja to może dodam taką anegdotkę z mojego własnego doświadczenia. Zdarzyło mi się kiedyś, że podpisywałem w banku umowę o kredyt, to było bardzo ważne wydarzenie dla mnie, ale pech chciał, że akurat bank miał jakąś akcję promocyjną i wymyślił sobie, że najlepszym materiałem do przekazania tych haseł promocyjnych będą koszulki, t-shirty. I byłem obsługiwany przez osoby w takich t-shirtach, co było dla mnie ogromnym dysonansem między tym, co my załatwialiśmy, jak ja traktowałem te instytucje wcześniej, więc warto zwracać uwagę na takie detale, aby nie wprowadzać takiego rozstroju w swoim wizerunku. Tym bardziej, że klienci są świadomi
wartości produktów, są świadomi wartości usług i tak naprawdę oczekują tej obsługi na najwyższym poziomie, więc bardzo ważne, żeby ten komunikat i ta odzież, którą wykorzystujemy, była spójna do tego, co chcemy przekazać i do odpowiedniego stanowiska, tak jak wspomniałeś. Oczywiście. Zapraszamy w takim razie na propozycję i stylizację numer 3, czyli odzież ekologiczna, nowoczesna. Tak, nadal stosujemy tutaj rozwiązania klasyczne, ale w tym wypadku chcielibyśmy pomówić nie tylko o tym, jak ten strój się prezentuje, ale też jak został wykonany, ponieważ mówimy tutaj o stroju, który wpisuje się, czy elementach garderoby, które wpisują się w globalny trend zwany ekonomią cyrkularną. Jest to trend, który ma dbać o nasze środowisko, o zmniejszenie śladu węglowego przy produkcji i transporcie, a w jego ramach wykorzystuje się powtórnie już raz wykorzystane materiały, dobrze opłaca się pracowników, dba o to, aby transport nie zanieczyszczał za bardzo środowiska, a nawet dba się o to, w co się pakuje swoje produkty. Ta dystrybucja ekonomiczna jest również ważna. Ważne, żeby ta odzież, o której mówimy, w tym przypadku odzież cutover, która jest częścią naszych marek, była podparta certyfikatami, ale certyfikatami wspartymi, za którymi stoją międzynarodowe organizacje, bo wiemy, że jest ich też sporo takich samozwańczych firm, które takie certyfikaty wydaje, więc tutaj mamy pewność, że jest to coś bardzo sprawdzanego. Takimi certyfikatami są głównie dwa, to jest GOTS oraz Fairtrade. GOTS, czyli skrót od Global Organic Textile Standards, i Fairtrade to jest to, o czym mówiłeś, czyli od momentu procesu uprawy bawełny poprzez transport, dystrybucję i magazynowanie zachowujemy 100% ekologiczność. Tak. Coraz więcej firm ma tą świadomość, że rzeczywiście jest to trend, który musimy utrzymywać, bo te zasoby, czy odnawialność zasobów naturalnych jest zagrożeniem dla nas. To może pokażmy, jak wygląda taki strój. Mamy tutaj klasyczną koszulę właśnie w stylu jeansowym, t-shirt, chinosy. Obniżyliśmy tutaj znowu ten poziom formalności, ale prawda jest taka, że wystarczyłoby tą koszulę zapiąć, włożyć w spodnie, wyglądałaby o wiele bardziej formalnie, więc pamiętajmy o tym, że te detale są takie do dopasowania do naszego przekazu. Zwracam uwagę na jakość tutaj bawełny. Włókna ekologicznej bawełny są przede wszystkim grubiej tkane, więc mamy wrażenie, że ta bawełna jest dużo bardziej mięsista, jest przyjemniejsza w dotyku. Co ważne, ona dzięki temu, że nie było tutaj użytych żadnych chemikaliów, żadnego GMO, jest 100% naturalna, więc polecana jest również dla alergików, jest bardzo przewiewna, no i mówi się, że jest taką naszą drugą skórą. Ja może tutaj dodam, skoro mieliśmy już koszulę sportową rozpiętą, o zasadach rozpinania takich koszul, ponieważ jest to duży luz. Jeśli nasz pracownik miałby go prezentować, no to powinniśmy mieć to zdecydowanie przemyślane. A wiadomo, że prywatnie często te koszule nosimy na wierzchu, rozpięte, nie przejmujemy się tym za bardzo. Również koszule sportowe w, powiedzmy, klasycznej wersji, branżowo, zawodowo, profesjonalnie, powinniśmy jednak być wpuszczone w spodnie, rozpięte jedynie górne dwa guziki, ewentualnie możemy podwinąć rękawy, ale jeśli chcemy pozwolić pracownikom na pełną swobodę, to nadal zastanówmy się, czy na pewno nasza marka chce korzystać z tego wizerunku. Pokażmy teraz wersję damską. Nasza modelka Hania jest ubrana teraz bardziej sportowo, jest to styl bardziej już taki zupełnie luźny. Całkowicie. I tutaj to na pewno będzie świetny pomysł na przykład na wyjazd integracyjny, jakiś upominek, kiedy marka jest silnie związana ze sportem i jednocześnie z takimi trendami ekologicznymi. Chciałabym zwrócić uwagę, że Hania ma strój bardzo żywy, to jest kolor bardzo charakterystyczny. W marce Cutover mamy ich 14, także zaznaczam, że w tej ekologicznej marce jest bardzo szeroki wybór kolorystyczny. Może pokażmy teraz przykład. Rzeczywiście jest w czym wybierać, więc tak naprawdę możemy dobrać do każdej stylizacji, każdego logo, bo marka oferuje bardzo szeroką kolorystykę. Poproszę o pokazanie w katalogu.
Jak widzimy, jest ich 14, także naprawdę jest z czym wybierać. I pomimo, że zaznaczam, że jest to odzież ekologiczna, więc jakiekolwiek barwniki, ta odzież jest w 100% ekologicznie barwiona. Zdecydowanie polecam tutaj nadruki na bawełnie, ale także hafty. Jeśli chodzi o nadruki, to jeżeli chcemy mieć spójną komunikację marki ekologicznej i nas jako firmy ekologicznej, to są w tej chwili osiągalne i możliwe farby w 100% ekologiczne w drukarniach, które również mają ten certyfikat ekologii. Pamiętajmy też, że te hafty na przykład nie muszą się wybijać, nie muszą krzyczeć, mogą być wykorzystane nici w tym samym kolorze, aby tak dyskretnie sugerować, to bardzo dobrze widać i dodatkowo zachęca do tego, aby założyć takie ubranie i na przykład pojawić się na szlaku czy nad jeziorem i być żywą reklamą. A jeśli chcemy jeszcze bardziej wzmocnić, że nasza firma jest ekologiczna, to jest opcja pakowania tej odzieży w worki biodegradowalne. Chciałabym, żebyśmy pokazali taki worek. Jest on też 100% ekologiczny. Z tyłu są wszystkie informacje, także jak najbardziej spójny komunikat od początku do końca, od momentu zakupu do wysłania i przekazania tego klientowi. Tak, jeśli jesteśmy marką, która w swojej misji ma wpisaną ekologię, to dzięki tego typu produktom nawet przy upominkach jesteśmy w stanie wypełniać tę misję i nie dać się przyłapać na jakichś drobnych wpadkach. Myślę, że jest to moment, żebyśmy przypomnieli o konkursie. Może pokażmy najpierw zestaw upominkowy Dobrze. z tej serii, z serii Eko. Tak jak mówiliśmy i tak jak sugerowały nasze zestawy, jest to taki bardziej sportowy upominek, w tym wypadku do bluzy. Bluza, tak, bluza z butelką z kolekcji Sagaform. Jest to szkło z neoprenową taką nakładką. Zaznaczam też, że w odzieży cutover nawet metki są wykonane z ekologicznego papieru, z recyklingu, a także zawieszenie tych metek to 100% włókna naturalne. Także tu jest pełna komunikacja, spójność tak, w komunikacji o ekologii. Jak najbardziej. To ja myślę, że tak, że to już jest ten moment, w którym możemy przejść do konkursu. Tak jak wspomniałem na samym początku, zostanie zadane pytanie przez naszego gościa specjalnego i pierwsze osoby, które odpowiedzą na to pytanie na czacie, będą mogły wygrać 3 wejściówki na I Love Marketing oraz 20 upominków. Prosimy o nagranie. Jak nazywa się wspomniany w transmisji globalny trend, który polega na racjonalnym gospodarowaniu zasobami naszej planety, między innymi na projektowaniu lepszych i trwalszych produktów? Zatem życzymy Wam szczęścia i gratulujemy od razu zwycięzcom i przechodzimy dalej. Czwarta propozycja, czwarta stylizacja to outdoor, czyli wszystko, co łączy się z aktywnością na świeżym powietrzu. Mamy teraz problem, co prawda, z wyjazdami integracyjnymi i eventowymi, ale mamy nadzieję, że to w końcu wróci. Ale nadal wielu pracowników pracuje, wypełnia swoje obowiązki w miejscach, gdzie są narażeni na zmienne warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz, niskie temperatury. No i nadal należy wybierać ubrania, które będą chroniły tych pracowników przed tymi warunkami, po to, żeby oni też wiedzieli, że marka się o nich troszczy, o nich zawsze zadba, no i żeby byli tymi ambasadorami firmy. Bardzo ważna jest tutaj jakość. Pamiętajmy, że tą odzież wierzchnią się jednak nosi. Im wyższa jakość, im lepsza gatunkowa ta odzież, to jest ona używana przez osoby, które są obdarowane lub prezentują naszą firmę. To jest trochę jak taki chodzący billboard i tą odzieżą możemy dotrzeć też w miejsca, w które standardową reklamą jest nam trudniej, czyli jest to, tak jak wspominaliśmy, szlak górski, jakieś lasy. Tak, po prostu. Jezioro, jakieś wakacje po prostu. Także tam ona się najbardziej sprawdza. Jeżeli jest przyjemna w noszeniu, to pracownik będzie chętnie w niej chodził i przez to eksponował nasze logo, a w odzieży biznesowej i tej, która jest znakowana, właśnie o to chodzi. Pokażmy teraz w takim razie naszego modela. Jest to fajny, klasyczny zestaw sportowy. Nie zobaczymy tutaj żadnych udziwnień modowych, które znikną za chwilę z rynku i sprawią, że takie ubranie będzie kurzyło się w szafie. Jak najbardziej to są rzeczy, które chętnie byśmy założyli, wychodząc gdzieś na dłuższy spacer, na przykład w taką pogodę, jak jest obecnie na dworze.
Tak, zaznaczę, że jest to softshell z kolekcji James Harvest. Jest on bardzo techniczny. To jest ten Bird Eye poliester, który jest w tej chwili najnowszą techniką. Jest produkowany przez certyfikowane firmy. Jeśli chodzi o znakowanie, widzimy, że mamy tutaj hafty, zarówno na softshellu, jak i na bluzie. Bluza jest również techniczna. Jest to materiał, który się nazywa waflowany, czyli ona i oddycha, i współpracuje z naszym ciałem, także jest idealnie do zastosowania takiego, do aktywności fizycznej. Chciałabym skoncentrować się jeszcze też na tym softshellu i znakowaniu softshellu, ponieważ często mamy pytania, czy można znakować, czy można haftować i czy nie naruszamy przez to struktury materiału. Jak najbardziej można. Jeżeli jest to subtelne logo, jeżeli jest ono delikatne, to nie musimy się bać, że w jakikolwiek sposób naruszymy tutaj przepuszczalność materiału. Można też ten haft wzmocnić i są specjalne takie podklejenia, więc one już na pewno będzie tutaj bezpieczne. Bo nie chodzi tylko o to, żeby umieścić swoje logo na takim ubraniu, ale jeśli byśmy sprawili, że nagle przestanie być funkcjonalne, no to cała zabawa na nic, więc dlatego istnieją także rozwiązania, które sprawiają, że można umieścić to logo, ale zachować też właściwości tkaniny. W przypadku takich technicznych rzeczy są dwa parametry bardzo ważne, które mówią nam o jakości tej odzieży. To jest nieprzepuszczalność wody na metr kwadratowy przez 24 godziny oraz ta przepuszczalność wilgoci, którą produkuje nam się w trakcie aktywności fizycznej w ciągu 24 godzin i sprawdza się w tym momencie powiedzenie, że im więcej, tym lepiej, czyli im wyższe te parametry, tym ta odzież jest lepsza jakościowo. To też warto zapamiętać. Na pewno to będzie docenione, jak już wybierzemy coś z wyższej półki przez pracowników, ale także klientów czy inne osoby, które otrzymają od nas takie ubranie. Po prostu będzie praktyczne i chętnie będzie się z niego korzystało. Pokażmy teraz propozycję damską. Nasza modelka ma na sobie również softshell z kolekcji James Harvest. Jest on regulowany tutaj w rękawach, a także jest odpinany kaptur. Jest bardzo ładny, dopasowany. Widać, że tutaj posiadamy też kroje kobiece. Także są wtaliowane, idealnie dopasowane do sylwetki. Pod spodem jest bluza poliestrowa. Jest to również funkcjonalny poliester. Nie bójmy się w tej chwili tych sztucznych materiałów, ponieważ technologia jest zupełnie inna. W tej chwili do ruchu, do aktywności, do sportów właśnie używamy tej funkcjonalnej odzieży, między innymi poliestrowej. Tak, to bardzo uniwersalny zestaw. Jak najbardziej można go sobie założyć. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że na tego typu ubraniach, gdy umieszczamy swoje znakowanie, hafty czy też nadruki, sprawiamy trochę wrażenie, że one są jeszcze bardziej sportowe, nieco wyczynowe, jakie noszą specjaliści w tych dziedzinach, więc dodatkowo budujemy pewną otoczkę, która może być plusem. I eksponujemy to logo i budujemy pozytywny wizerunek w oczach klienta. Jeszcze jedną stylizację pokażemy, a mianowicie męską. Zapraszamy Wojtka. Nasz model ma na sobie kurtkę z kolekcji Printer. Pokażmy. Tak, jest to kurtka, która jest delikatnie pikowana, ale jest przystosowana również do znakowania, ponieważ posiada takie gładkie elementy softshellowe na klatce piersiowej, a także na plecach. Co ważne, ten model jest przejściowym, więc można używać go też na takie przejściowe Warunki, dokładnie. Chciałabym tutaj też pokazać, że na detalu, jakbym mogła poprosić o przełożenie teraz na detale, kurtka posiada pulery, które są wymienialne, czyli jest to coś, co tutaj montujemy do zamka i możemy dobrać, podkreślając jeszcze i wzmacniając logotyp, możemy dobrać ten puler do odpowiedniego koloru, do elementu kolorów naszego logo. Jest to subtelna rzecz, ale naprawdę bardzo ją widać i jeszcze bardziej wzmacnia ten przekaz i logo. Tak, warto z tych nieszablonowych, subtelnych elementów i sposobów pokazania się korzystać. Pokażemy jeszcze raz Wojtka. Wojtek na sobie ma również t-shirt, który jest funkcjonalny. Jest to poliester oddychający. Jest to też fajna opcja nie tylko do wykorzystania w sporcie, ale także w biznesie, bo możemy naszych pracowników, którzy
pracują na magazynie, którzy muszą się ruszać, właśnie ubrać w taki funkcjonalny t-shirt. On nie wchłania żadnego naszego potu, nazwijmy to. a także świetnie się spełnia, ponieważ nie łapiemy żadnego kurzu w poliestru, co zdarza się właśnie przy bawełnianych koszulkach. Jest to Tak. fajna opcja. Jako Z zasady unikamy zakładania na ciało sztucznych tkanin, ponieważ one mogą nie być takie komfortowe w noszeniu, ale sportowcy doskonale wiedzą, że dzisiejsze tkaniny specjalnie zaprojektowane właśnie do tego celu świetnie się sprawdzają. Jeśli chodzi o znakowanie takich poliestrowych koszulek, to jak najbardziej nadruki. Nie haftujemy tego typu materiału. Przy białych kolorach sugerujemy sublimację, która daje nam wrażenie, jakby to była częścią, jakby ten nadruk był częścią materiału. Przy kolorach to po prostu transfery. Tak. W Najbardziej takim razie super. przejdźmy do zestawu upominkowego, który przygotowaliśmy w tym outdoorowym zakresie. Jest to bluza funkcjonalna w połączeniu z poliestrowym t-shirtem. No i ponownie pojawia nam się tutaj butelka Hot and Cool, która po prostu spełnia się świetnie zarówno w tej bardziej eleganckiej wersji, jak i tej sportowej. Tak. Bo można ją wykorzystać w każdych warunkach. Spójny zestaw na wyjścia poza miasto, na integrację do sportu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. 4 stylizacje. Mamy nadzieję, że zasugerowaliśmy, jak można wykorzystać tą odzież, w jakich warunkach. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za Twoje sugestie i Twoją profesjonalną wiedzę. Było mi bardzo miło. Najważniejsze, żeby przemyśleć to, co może nasza marka chcieć prezentować sobą i odnieść to do stopni formalności stroju i wybrać strój, który będzie najlepiej spełniał to zadanie, żeby ten komunikat również na tej płaszczyźnie był spójny. A ja chciałam dodać, że wszystkie produkty, które tutaj Państwo widzieliście, są do zakupienia w najlepszych agencjach reklamowych na całym terenie Polski. Także zapraszam do kontaktu z agencjami. Warto się dopytać, bo jest tutaj naprawdę dużo rzeczy do ustalenia i lepiej niczego nie zostawiać przypadkowi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.